Hej, z tej strony witam was Dota 977. W kolejnym odcinku z Mario Forever Polish The World Series. W porządku. Pora w takim razie na świat U zamknięty. Problematyczna literka oczywiście, ponieważ mamy też U otwarte w języku polskim. Musimy wiedzieć, kiedy użyć jednego, a kiedy drugiego. Mamy też pewne słowa na tę literę, na przykład ówczesny, ówdzie czy ósmy. Nie ma tego jakoś strasznie dużo, ale jest. I generalnie mamy czerwone roślinki, wychodzą one dużo szybciej niż zwykłe, to raz. A dwa, że jeżeli stoimy bardzo blisko rury, to taka roślinka i tak wyjdzie. Jak widać, musimy stanąć bezpośrednio na niej. Dobra, i tutaj chciałbym najpierw pójść na dół, dalej i zabić wszystko, co tutaj jest. No może nie licząc tej roślinki tam na górze, ona nie ma znaczenia żadnego. A dlaczego chcę to zrobić? Ponieważ jest tam bardzo trudna przepaść do minięcia. I niestety jako duży Mario bardzo łatwo zahaczyć o te bloki i zginąć. I tutaj do akcji wkracza Bullet Bill, od którego możemy się po prostu odbić w ten sposób. I ułatwić znacznie sobie tę przepaść. Być może nawet Chris chciał, żeby tak zrobić, nie wiem. Ewentualnie możemy oczywiście jako mały Mario tam przeskoczyć. Tylko no niestety tutaj mamy trochę wrogów, jak widać. I jako mały Mario może być bardzo łatwo po prostu od nich oberwać i zginąć. Dobra, no musimy niestety czekać, nie ma opcji. Być może tutaj się dało, ale to nie ma pośpiechu, zakładam. Super. To był pierwszy poziom. W sumie nie jest on najtrudniejszy na pewno, ale nie jest też on najłatwiejszy w tym świecie. Powiedziałbym, że będzie potem parę etapów, które będą odczuwalnie łatwiejsze niż ten. Aczkolwiek ten, do którego się udajemy, się raczej do nich nie zalicza. Mamy tutaj jaskinię. I ostrzeżenie, że pewne ataki nas zabiją natychmiast. O dziwo te kule ognia fioletowych roślinek tego nie zrobią, gdyż kule ognia są zawsze tu czerwone, ale na przykład już taki fioletowy Rotodisk albo fioletowy Goomba jak najbardziej. Więc musimy na to na pewno uważać. I się w sumie pytałem w poprzednim odcinku, co robią te fioletowe Goomby, jakie zobaczyłem. Ciekawe, co może robić fioletowy wróg w Mario Forever. Poza tym, że nas zabić od razu. Oj, no chyba by się tutaj nie udało przejść. Oj, oj. Dobra, świetnie. Mamy checkpoint. Polecam skoczyć z prawej i zlecieć tutaj jak po schodkach. Zamiast spróbować skoczyć od lewej, żeby Mario się ześliznął. Mamy jeszcze Poison Bro. I generalnie możemy po nim skakać wbrew jego wyglądowi. Natomiast jeżeli dotknie nas jego kula ognia, ginimy od razu. Więc tak musimy bardzo być ostrożni w nim. Tu poczekajmy chwilę, nie ma pośpiechu. Mamy stosunkowo dużo czasu na ten poziom w sumie. Dobra. I tutaj tak, polecam skoczyć na ten big block i od razu z niego ostrzeliwywać tamtego brossa. Jest on dość kłopotliwy, ani słowa. Oj, tu chyba by się nie udało mi przetrwać. Ale chyba teraz będzie git. Aha, fajnie roślinka wyszła. Ojej! Udało się. Świetnie. No najgorsza jest zdecydowanie ta końcówka tego poziomu. Masa wrogów i my musimy na tych platformach jakoś balansować. Nie jest to wykonalne, ale na pewno trudne. No i oto jest poziom trzeci. Dosyć prosty w sumie w porównaniu do pierwszych dwóch. Tutaj uwaga, patrzeć gdzie jest roślinka. Musimy ją wywabić najpierw, a później dopiero skoczyć. I według mnie ta różowa roślinka jest w złym miejscu, bo jak skoczy, to jest ponad ekranem, przez co nie możemy w ogóle zobaczyć jej kul ognia w żaden sposób. Więc jest duże ryzyko, że po prostu zginiemy.
Albo B wiemy. I możemy zauważyć takie zielone gumby. Charakteryzuje to, że jeżeli je pokonamy w jakikolwiek sposób, zostawiają one roślinkę na ziemi. To jest ten typ roślinki, który jest cały czas do końca naszego lub poziomu. Nie możemy nic mu zrobić praktycznie. Dlatego też polecam raczej zignorować te gumby niż z nimi walczyć. W tym momencie to i tak nie masz takiego znaczenia, ale będzie jeszcze jeden etap, gdzie te gumby wystąpią. I tam to będzie miało dużo większe znaczenie, więc już lepiej tak sobie zaszyfrujmy, że te gumby ignorujemy. Okay. Można tutaj kusi użyć skorupy, ale w sumie przeskoczmy po prostu, co? Super. Teraz pójdźmy tędy na spokojnie. I tutaj polecam iść dołem, mimo że góra wygląda kusząco, ale górą jest znacznie łatwiej obejrzeć od Otodiska. Jeżeli też mamy Fireflowera z poprzedniego poziomu, to polecam go nie zamieniać raczej na Bituta, dopóki nie obewiemy przynajmniej. Bitut jest jak najbardziej w porządku oczywiście, ale Fireflower jest po prostu lepszy na ten etap, bo jest raczej więcej wrogów oddalonych po prostu niż na zasadzie, że gdzieś wysoko nad nami. No i pora na poziom 4. Muzyka to Just Jackrabbit 2 Jungle Fever bodajże. Myślę, że pasuje jak ulał do świata roślinnego. Mamy niestety manszery, które są odporne na nasze ataki. One natomiast z wielką chęcią nas zranią, jeżeli będą miały możliwość. Więc pozostaje tylko je ignorować po prostu i uciec od nich. I tu uwaga, bo oczywiście Boomerang Bro. Niestety jeden uciekł. Już nie. No i tu niestety trochę też przykry moment. O, świetnie. Jeszcze jeden Boomerang Bro tutaj. Często jak na nim próbowałem przeskoczyć, to on rzucał idealnie boomerang w prawo, jak już byłem akurat na prawo. No, winszuje po prostu zdolności. O, w końcu. Świetnie. Dobra, przepraszam, jestem. I tutaj uwaga. Ustawmy się tak, żeby kamera się zesetowała. Oła. Dobra, nic się nie dzieje chyba. Bo niedługo będzie kolejny power-up. Czasami niestety te manszery nas mogą zranić, jak nawet nie są wróże. Akurat teraz dotknąłem manszera, ale zdarza się czasami, że ewidentnie nie ma nic w rurze w tym momencie, a obywamy od manszera. Nie zdarza się to jakoś super często, ale no niestety czasami tak jest. Być może problem z 60 klatkami na sekundę. Nie sprawdziłem wystarczająco na 50, by powiedzieć. I tutaj herezja, checkpoint skierowany w lewą stronę. Co to ten Krzysztof, Krystian, Chrystus odwalił? Lubię czasami czytać Christ, nie jako Christ, tylko jako Christ. Na zasadzie Jesus Christ. Dobra. Tu uwaga oczywiście, bo będzie rotodisk, co prawda daleko dość, ale jak pobiegniemy tak od razu do tej rury, to możemy oberwać mimo wszystko. Super. Może jeszcze byśmy zabili tę roślinkę dla spokoju ducha. Dobra. I teraz uwaga, musimy wybrać dobre przejście. Po przeskoczeniu tych tutaj manszerów na tą mini przepaścią idziemy tutaj. Tutaj niestety czasami się może zdarzyć, że ten rotodisk będzie ustawiony tak, że oberwiemy praktycznie bez szans na cokolwiek, ponieważ po prostu będziemy skakać ze spadającej platformy, więc nie będzie za bardzo jak zareagować w tym momencie. Nie zdarza się to często, ale jest takie ryzyko. Okej.
Tu zakładam, jakbyśmy już spadli, to byłoby jakoś śmieć, jakbyśmy spadli w przepaść, mimo że przed chwilą byliśmy tam przecież na dole. No nie jest to łatwy poziom. Powiedziałbym, że to jest drugi najtrudniejszy poziom w całym świecie. Etapów jest ogólnie 6. W teorii dużo, ale w poprzednim mieliśmy 8 plansz, także chyba to mimo wszystko taka drobnostka. Tu bym powiedział podobny etap do trzeciego, czyli dużo power-upu i dużo wrogów. Ale ogólnie nie jest jakiś super trudny. Ojoj, cóż to? Wyszła ta roślinka. O ile chociaż w trzecim etapie ta muzyka była taka pozytywna, tutaj jest taka raczej ponura, smutna. Ale ja lubię takie, więc czemu nie? Dobra, nic nam nie spadło na łeb, rzadkość w tym świecie. No i oczywiście Nippleplan, czy tam Nippleplan, ja wolę nazwę Nippleplan. Możemy je pokonać Fireflowerem. W przeciwieństwie do takich manszerów, więc oczywiście wykorzystujemy to. Dobrze. Tutaj taki Firebro w nieprzyjemnym miejscu dla nas, bo ledwo chcemy przeskoczyć na przepaści, o iż tutaj rzuca w nas pociskami. Okej. Tu w sumie możemy sobie po prostu przejść. Tutaj zabłąkany Beetroot z trzeciego poziomu. No myślę, że tak jak w przypadku trzeciego etapu, tak tutaj też Beetroot raczej jest gorszy niż Fireflower. No, oczywiście jeżeli nie mamy innego wyboru, albo jednak uznajemy, że wolimy Beetroota, bo oczywiście to nie zmuszam, ja tylko mówię co sądzę. No to jasne, czemu nie? Okej. Tutaj już prawie koniec, ale uwaga w tym miejscu. Zwykła niby platforma, ale spada, gdy na nią nadepniemy. Co prawda przepaść nie jest jakaś rozległa strasznie, ale no oczywiście jeżeli nie wiemy, że ona spada, ta platforma, no to może się okazać, że po prostu zginiemy. No i mamy zamek. I tak, jest on trudny i tak mamy masakrycznie mało czasu, żeby go przejść od początku do końca. Nie używając checkpointa. Tutaj chcemy stanąć na prawej krawędzi platformy, z tego co zauważyłem. Okej. Mamy zielone rotodiski. Można powiedzieć, że po prostu biją 2 razy więcej. Czyli jak jesteśmy Super Mario albo Mały Mario, to zredukują nas. Jak jesteśmy Super Mario albo Small Mario, to nas zabiją, a jak jesteśmy na przykład Fire Mario, czy Beetroot Mario, czy inny lepszy niż Super, no to po prostu zredukuje nas do Small. Czyli generalnie nie chcemy raczej tego dotykać. Nieważne co. Okej, tutaj mamy checkpoint i Fireflower. Tu uwaga, bo prawie bym zabił Gumbę. Nie zabijamy tego Gumby w tego typu miejscu. No chyba, że już będzie na przykład przy tych manszerach, to wtedy zakładam. Obojętne dla nas. Tutaj polecam nie zabijać Gumby. Przejść na górę. Pewnie po to tylko są te big bloki. Żadnego one-upa w tym świecie nie znalazłem, nie licząc oczywiście z monet. Okej. Dobra, udało się roślinkę zabić. Najgorsze są roślinki w tym poziomie. Nie tylko manszery, ale też te różowe. Bo łatwo możemy przez nie oberwać. O, jak tak strzelają na przykład w ten sposób strasznie do góry.
I teraz jest chyba najtrudniejszy moment poziomu. Udało się. Dobra. Tego Gumbę na pewno nie chcemy zabijać. Niech sobie przejdzie na spokojnie. Jesteśmy pacyfistami, prawda? Pacyfikujemy wszystko jak leci, ale Gumbę zostawimy. I tutaj niestety jest mały problem z tym poziomem. Z jakiegoś powodu na 60 klatkach na sekundę w tym momencie obywamy jak biegniemy. Próbowałem wiele razy w 60 klatkach i zawsze się kończyło to tym, że obywałem. I sprawdziłem też poziom w 50 klatkach na sekundę. I tam za pierwszym razem przebiegłem bez otrzymania obrażeń, więc wydaje mi się, że po prostu coś jest nie tak z samym etapem. Nie wiem, coś jest nie tak z samymi klatkami na sekundę może. Nie z samym etapem, tylko z jego klatkami na sekundę. No i mamy walkę z Bowserem. Na pewno nie jest ona łatwa, wręcz przeciwnie. Dobra. W tym momencie Bowser sięga po swój arsenał, czyli młotki. Plus jest taki, że w sumie jak stoimy blisko niego, to raczej te młotki nie lecą tak idealnie nam na łeb. Udało się! Jest! Najlepsze, że jeszcze chwilę gra odlicza czas po pokonaniu Bowsera, no bo jeszcze chwilę leci do tej lawy, a mi się zdarzyło, że go pokonałem, ale i tak przegrałem, bo w tym momencie czas się skończył. No jak widać miałem bardzo mało czasu, który pozostał, a nie powiedziałbym, żebym był jakoś strasznie wolny, raczej wszystko poszło, myślę, dość szybko. Świat uzamknięty, ukończony. No ani słowa, był to trudny świat, ale się udało go nawet bez śmieci przejść. Tak jak mówię, no najgorszy jest zdecydowanie zamek. Jeżeli nie zależy wam na płynności, polecam grać na 50 klatkach na sekundę, ponieważ 60 klatkach na sekundę to oberwiemy jako duży Mario. Jako mały Mario tam nie oberwiemy jak przebiegniemy, ale jako duży Mario już tak. Nie ma tam za bardzo chyba jakiejś opcji, żeby ominąć, bo są manchery w tym miejscu, więc nie możemy sobie postać i poczekać. Także w tym momencie jak oberwiemy, mamy tylko jeden chyba power-up przy Bowserze, więc zakładając, że zaczynamy od checkpointa i nie oberwiemy w ogóle od checkpointa, jako ten Super Mario, to nie dobiegniemy z tym Super Mario do power-upa w 60 klatkach i zostaniemy tylko małym Mario. No i niestety jako mały Mario później zdobędziemy tylko Super Mushroom, zakładam, przed Bowserem, no i nie jest to niemożliwe, ale znacznie trudniej jest go pokonać na pewno wtedy w tych 60 klatkach na sekundę jako Super Mario tylko niż jako Fire Mario. Ale udało się jakoś, cieszę się bardzo. Świat Świat S Mario'ego był kosmiczny. Chociaż to zakładam, to ma być kosmiczny, ale też lodowy, no zakładam, że w kosmosie jest zimno, co? Ale to oczywiście będzie na kolejny odcinek. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta Zadosą domagała, Dave 2, Nuevi FPS, YouTube, Egis, Mardesz, PKKPS, Nelson Inks, Imszczar, Beznosy, Żupotnik, Pomidor, Cross Game B, Piocharion Junior, Tumnikoła, Xkemen X, Andrzej Nazista, Kuprzyn, Jak12, Cross 11, Batykadem, X Blacki, Bacze Fire, Plesi, 1426, Szymecze Premika Games, Dano Desus Sampenio, Tomek 83989, Bandax Janek 06, Filibusta, Muś, Mario Forever, Toksyczny Baka, Kaptan Zyś, Master Katka Rofer, Mario Hasia, Fox, Zosia, Zempnik 11, Taszych Zułoky 678, Filipowska, Iwsie, Bandax, Manka, BWM, Kenzoky, Cik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!